Widzimy się dzisiaj na święcie ulicy Stalowej. Po ubiegłorocznym sukcesie i wnioskach, postulatach mieszkańców, żeby to święto powtórzyć, jako organizatorzy Dom Kultury postanowił wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest tutaj cudownie, rzeczywiście, spełniają się takie moje dziecięce wizje, które miałam, jak sobie chodziłam po tych podwórkach. Wyobrażałyśmy sobie, jak tu może być ładnie, a teraz to widzę na oczy. W tym roku podzieliliśmy go na 2 dni. Jeden dzień, czyli wczorajszy, to Praskalaba, a dzisiejsza niedziela to warszawski sznyt. Możemy się tu spotkać, i poznać nowe osoby, zjeść pyszne rzeczy i porozmawiać o naszej ulicy i o naszym życiu tu. Cześć, ja jestem Maciek, to jest Gutek, pod stołem chowa się Franek. Jemy śniadanie, mamy fajne masło. Jesteśmy na ulicy Stalowej, jest zamknięta, jest super. Powinno być tak częściej. Jesteśmy bardzo podbudowani tym, że coraz więcej mieszkańców i sąsiadów włącza się w święto, że nasi sąsiedzi, którzy tu mieszkają, udzielają się artystycznie. Między innymi Henio Małolepszy, który chodzi po podwórkach i promuje nasze działanie. To jest miejsce, które daje dużo swobody, dużo możliwości. Międzypokoleniowo możemy się spotkać i też międzygrupowo. To są bardzo grupy różne społeczne, artyści, kolesie, którzy śpią na przystanku, mieszkańcy odwieczni, autochtoni. Wziąłem udział w Paradzie Sąsiadów, zorganizowaliśmy ją wspólnie z klubokawiarnią Nasza. Postanowiliśmy przespacerować się ulicą i zamieścić kilka treści, o które nam chodzi. Tutaj, między nami sąsiadami. Zorganizowaliśmy tak zwane mini-granty, czyli możliwość pozyskania pieniędzy na wymyślone przez siebie działania. I wśród tych pomysłów znalazły się bardzo ciekawe projekty, między innymi makabreska, nagranie teledysku, czy też mniejsze działania sąsiedzkie. Podobały mi się takie łóżeczka, na których można leżeć i słuchać bajek, rower z muzykantami, bardzo mi się podobał, teatry uliczne i mnóstwo dzieci. Także widziałam, jak się dzieci bawią tutaj, takie pogodne. Zrobiłam sobie różne fajne rzeczy, które mogę zabrać do domu, takiego rękodzieła. Ogólnie tu jest tak dużo fajnych rzeczy. Widziałam takiego pana, który jeździł na takim wielkim rowerze i byłam też na pokazie mody i było fajnie. Jestem reprezentantem nowego bazaru Różyckiego. To jest takie nowe pokolenie straganiarzy polskich. Przeprowadziliśmy pokaz mody vintage, który tak trochę zachęca do tego, żeby zobaczyć innym okiem, że te ciuchy są za jakości, żeby wypikać te słowo brzydkie. Jesteśmy w 1/3 spaceru, piony mają być pionowe, realizowanego jako taki przedsmak projektu Migawki Fotograficzne Archiwum Rewitalizacji i ten projekt ma na celu używanie fotografii do dokumentowania zmiany, jaką przechodzą obszary rewitalizacji w prawobrzeżnej Warszawie. Tańczymy 2 na raz, tak potocznie mówiono, takie wolniejsze rytmy przedwojenne, slow foxy, foxtroty, które były spokojniejsze, właśnie takimi się slow, quick, w ten sposób się tańczyło. Warsztaty tutaj na Stalowej jak najbardziej się przydadzą, tutaj jest ta szansa, żeby opanować proste kroki. Bardzo szybko się je opanowywuje, a później można pląsać przed sceną, bawić się, tańczyć i hulać do nocy. Czuję, że to miejsce odżywa i że tutaj jest takie miejsce wspólnoty i dla tych starych mieszkańców Stalowej, i dla przyjezdnych, i dla tych nowych osób, które tu się sprowadziły i wnoszą taki pozytywny ferment bardzo. A to święta to są takie urodziny i urodziny trzeba świętować. Jesteśmy tak zbudowani tym świętem, tym klimatem, tą zamkniętą częścią ulicy, że pewnie znając nas i naszą energię, zapraszamy Państwa za rok. A mi nic nie pozostaje innego, jak skorzystać z warszawskiego sznytu i odpocząć.